Ten pająk wygląda groźnie, ale większość informacji na jego temat to mity. Dziś pokażę, czym naprawdę jest rodzaj Tlitokatl i dlaczego tak często jest źle rozumiany. Witajcie! Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić wszystkie gatunki Tlitokatl, jakie posiadam, od tych najpopularniejszych w terrorystyce, w hodowlach, do tych rzadkich, bardzo rzadkich, które czasami są mylone ze sobą. I z ostatniego filmu był konkurs i dzisiaj wylosujemy jedną osobę, zwycięzcę, który otrzyma w prezencie 3 brachypelmy Bomei L2, które już wchodzą na L3. Zapraszam na film. Fakty są takie, że Subulsus, Vagans i Epicuranum to 3 odrębne gatunki, a nie warianty. I każdy z nich jest pełnoprawnym gatunkiem Tlitokatl. Fakty też są takie, że wszystkie Tlitokatl kiedyś były brachypelma. Mity. Te 3 gatunki nie są obecnie uznawane za pewne gatunki. Na załączonym obrazku widzimy Epicuranum, pająk, który uważam, że jest rzadki w hodowlach, ponieważ wiele osób nie zna się na tym, jak to określić, czy faktycznie to jest to. Bardzo mało osób potrafi w szybki sposób odróżnić tego pająka od Vagansa. Ja na przykład potrafię Smithy od Hamori bardzo szybko, ale z tym pająkiem dopiero się, jak to się mówi, jego się uczę. I najważniejszą rzeczą, jaka odróżnia tego pająka od Vagansa, jest odwłok. Na odwłoku jest taka, jak to się mówi, lusterko. To jest coś podobnego do gramostoli, która też ma takie coś na odwłoku. Jest to taka czarna plama na środku. Włoski parzące są bardzo gęste, 2-3 razy gęściejsze niż u Vagansa, ale jest problem taki, że ta plamka pokazuje się dopiero, jest taka widoczna mocno dopiero u dorosłych osobników, dojrzałych osobników. Samce są całe czarne, nie mają tej takiej obwódki naokoło karapaksu, totalnie czarny karapaks. No i ten kolor czerwony naprawdę jest wyraźniejszy, mocniejszy niż u Vagansa. Dzisiaj na białym tle tak próbuję, testuję, czy będzie lepiej wyglądać. Wszystko wyjdzie lepiej, czy lepiej na ciemnym tle. I chciałbym Wam teraz przedstawić moją samiczkę, która przyjechała do mnie w 2017 roku jako brachypelma albopilosum. Były to na tamte czasy chore ceny, ponieważ potem oczywiście zmieniono nazwę na Tlitokatl albopilosus i teraz ostatnio jest nadawana jeszcze nazwa Nicaragua. I wtedy, kiedy normalna albopilosum kosztowała wtedy nazywany jako ptasznik kędzierzawy, dorosła samica kosztowała 70, 80, 90, jakaś taka wielka 100 zł, to te pajączki, dorosłe samiczki były po 250, 280 zł nawet. Gdzieś nawet widziałem po 300 zł w tamtym okresie. I to dorosłą taką samiczkę ja kupiłem sobie 5 sztuk.
Na dokumentach CITES jest napisane, że przyjechała z Nikaragui, trafiła do Holandii, z Holandii trafiła do Hiszpanii, a z Hiszpanii już do Polski. I to w sumie trwało według dokumentów 9 miesięcy i po 2 miesiącach, jak trafiła do Polski, ja zakupiłem sobie właśnie 5 sztuk. I tutaj taka wielka ciekawostka. W tamtym czasie, kto kupił dorosłą samicę, no była, jak to się mówi, dopuszczona i każda dawała kokon. Co byś nie robił, gdzie by się nie trzymał, jak kupiłeś dorosłą samicę, dawała kokon. Te kokony były powyżej 700 sztuk, 800 parę. Z tego co pamiętam, wtedy tego jeszcze nie pisałem. Naprawdę wiele osób było w szoku, no ale co się z tym wiązało, że maluchy zaczęły spadać na cenie i w takim okresie, kiedy ludzie sprzedawali tego dużo, to ja oddałem ostatni kokon po 50 groszy za sztukę, ponieważ już było tego tyle na rynku, że po prostu nikt nie chciał tego brać. Ja się po prostu chciałem pozbyć tego. Miałem wiele innych pająków do karmienia i pamiętam, że chyba ostatnie 500 sztuk oddałem po 50 groszy. Ona jest tutaj przed wylinką. Ja postanowiłem, że teraz będę nagrywał pająki od razu po wylince, żeby pokazać na YouTubie, jakie to są kolory, jak to wszystko wygląda świeżo po wylince. Czekamy na wylinkę tego ptasznika i też innych, jak to się mówi, szarych braszek. Będę co jakiś czas tam na końcu każdego filmu będę pokazywał, jak te wszystkie ptaszniki które były kiedyś brachypelma, wyglądają, bo naprawdę kolory, odcienie tego wszystkiego są naprawdę śliczne i dla osób, które nie widziały nigdy takich pająków po wylince, myślę, że będzie to ciekawe. I tak po tych kokonach jeszcze kilka razy dopuszczałem te pająki. Też samce były drogie. Wtedy tak kosztowały tak jak normalne kolorowe brachypelmy. I powiem wam, że ja już dopuszczałem wiele ptaszników, ale tamte dopuszczenia było coś pięknego. Jak one się zachowywały, jak tak w cudzysłowie, jak tańczyły koło siebie, tupały, stukały i ten cały akt to było naprawdę coś pięknego i do dzisiaj nie widziałem tak fajnego, ładnego, szkoda, że tego nie nagrywałem wtedy, dopuszczenia i naprawdę od tamtej pory próbuję nagrać coś takiego ładnego, ale to był numer 1 i chyba do tej pory przez tyle lat, jak dopuszczam, bo to już jest 10 lat, nie widziałem tak pięknego kopulowania samca z samicą. Tutaj mamy córkę po tamtej samicce, którą żeście widzieli. Ta jest, no nie jest świeżo po wylince, ale ładniejsza jest. Ma 7 miesięcy po wylince. Jej matka już ponad rok, także w każdej chwili będzie liniała. I tak wygląda córka. Mam zostawionych 10 samiczek. Niestety samców brak. Jakoś wtedy nie myślałem o tym, żeby je potem już dopuszczać. Byłem zły, że po prostu człowiek się stara, a coraz niższe te ceny są i postanowiłem, że nie będę dopuszczał.
Także jak coś mi się odwiedzi, będę musiał poszukać jakiegoś samca, żeby był też taki piękny jak moje samice, ale to, co teraz widzicie, to jest samiczka, która, jak to się mówi, została poczęta może na wolności, może w jakiejś hodowli w Nikaragui. Także tego chyba się nigdy nie dowiem, ale naprawdę są to piękne pająki, takie srebrne, bardzo kudłate i uważam, że z tych szarych byłych braszek jedne z najpiękniejszych. Teraz chciałbym Wam opowiedzieć pewną historię, będę się streszczał. Pewnego dnia miałem kokon właśnie tej pani Nicaragua i chciałbym Wam wszystko wytłumaczyć, czego Wam nie wolno robić. Kokon miałem w takim pojemniku. Oczywiście tutaj były ręczniki papierowe, kokon był w środku, otwarty, w nim były nimfy 2 i chciałem, żeby odpowiednią wilgotność zapewnić temu kokonowi i postanowiłem, żeby nie przegapić, żeby nie było za sucho. Wstawiłem ten pojemnik do suchego terrarium, pustego terrarium i zalałem wodą tak gdzieś z 2 cm, żeby ten pojemnik nie pływał po terrarium, odpowiednia wilgotność była. No i czekałem na L1. Pewnego dnia wróciłem do domu po południu, zobaczyłem, że już L1 są. Postanowiłem na drugi dzień poprosić moich kolegów, żeby przyszli, pomogli mi przekładać te pająki do kliszówek. Tam trzeba było wsypywać ziemię do kliszówek. Cały ten etap przekładania z kokonu pająków do kliszówek. Chciałem to w 3 osoby, żeby szybciej zrobić. I poszedłem spać. Rano wyszedłem do pracy. I to się stało, jak przyszedłem do domu. Pająki były wszędzie. Były w pokoju, były w łazience, były na przedpokoju, były w kuchni, w sypialni, były wszędzie. Wszędzie. I od tamtego czasu wiem, że pająki na 1.000.000% potrafią chodzić po wodzie. Po prostu wyszły sobie na pojemnik, przeszły sobie po wodzie do terrarium. Terrarium było uchylone, żeby była odpowiednia wilgotność. No i rozeszło się wszystko po mieszkaniu. Straszna panika, strasznie się wystraszyłem, żeby pająki nie poszły do sąsiadów, bo to wiadomo, co się może stać. Będzie duża panika i w trójkę zaczęliśmy łapać. Już żeśmy łapali do pustych kliszówek, ja stwierdziłem, że później będziemy wszystko dokładnie robić tak jak trzeba z przekładaniem. Teraz tylko łapiemy do pojemników i jak najwięcej wyłapać. Wtedy jeszcze tych pęset nie było, tych miękkich. Mieliśmy takie pędzelki do malowania dla dzieci, tam farbkami. No i tymi pędzelkami żeśmy zaganiali po jednej sztuce do pojemnika. Wieczorem, to było gdzieś około 5-6 godzin, mieliśmy wyłapanych ponad 500 pająków. Byliśmy zmarnowani, bo trzeba było wszystko podnosić do góry. Dywany, meble, kanapy, wszędzie sprawdzać dokładnie każdą szczelinę. No i już byłem taki zrezygnowany, po prostu odpaliłem odkurzacz, mówię, co ma być to będzie, trudno. Całe mieszkanie dobrze odkurzyłem. W sumie tak to trwała taka operacja 4 dni. Strasznie się bałem, żeby nic nie przeszło do sąsiadów, ponieważ no co, gdyby coś się stało, coś by, jakiś przypał był, po prostu by zrobili dezynfekcję całego bloku, a no w Niemczech się z tym nie szczypią, wszystko z najwyższej półki, no i pewnie kilka tysięcy euro trzeba byłoby zabulić za takie coś, ale jakoś się udało i w sumie wyszło na to, że jeden uciekinier mieszkał sobie w terrarium
przez 3, już nie pamiętam, czy 3 czy 4 lata mieszkał z samicą, dorosłą samicą wagansa i pewnego dnia ja ją przenosiłem do większego terrarium. Oczywiście ja co roku zmieniam wszystko w terrariach, także ja nie wiem, jak to się stało, że on tam był, czy był gdzie indziej i siedział w tym okresie, co ja robiłem porządki w tym terrarium. Generalnie żył sobie z dorosłą samicą wagansa. Oczywiście ja go złapałem i po wyseksowaniu, to był malutki, to wtedy jeszcze chyba, nie wiem, koło roku czekałem, on był taki niedożywiony, koło roku czekałem, żeby go wyseksować. Okazał się dorosłym, potem okazało się, że jest samcem, wskoczył na dorosłość, no i poszedł do ludzi. Ja nie dopuszczałem, także taka historia. Uważajcie, na 100% pająki pływają lub chodzą po wodzie. Tutaj mamy samiczkę, która też jest z mojego rozmnożenia, tylko że to jest ten już kędzierzawy, jak to się mówi, czyli kiedyś Brachypelma albo Pilosum. Muszę uważać, co mówię, żeby to miało ręce i nogi. Teraz oczywiście Titocat albo Pilosus. No i też mam takich kilka samiczek. Mamę ich sprzedałem dalej koledze. Po prostu no, takie czasy były, że już nie miałem miejsca i postanowiłem pozbyć się. Ja to rozmnożyłem raz tylko, więcej nie potrzebowałem, po prostu chciałem zaliczyć tego pająka, odhaczyć sobie, że jest rozmnożony. Teraz właśnie od 2017 roku, od 2018 roku potocznie jest dodawana jako Honduras, żeby właśnie rozróżnić Hondurasa od Nikaragui. Ja to kiedyś tam już wszystko tłumaczyłem, zrobiłem film na ten temat, porównanie tych dwóch pająków, bo miałem akurat dwa po wylinkach. No i to tak wygląda. Też bardzo kudłata. Mi się jakoś tak udało, że mam bardzo te kudłate, że jeżeli postawię dwa koło siebie, obydwa po wylince, to naprawdę trudno powiedzieć, który to jest bardziej włochaty, czy Nikaragua, czy Honduras. W tych pudełkach, co teraz tu pokazuję, ja tych pająków nie trzymam. Ja po prostu tutaj, żeby mi jakoś pokazać go, żeby mi z kadru nie uciekł, a w terrariach to wiadomo, jest tam, zaraz się schowa, pyknę, puknę, się pająk chowa, a tutaj można w całej okazałości zobaczyć sobie, jak ten pajączek wygląda. Więc tak, oczywiście jak będzie miała wylinkę, nagramy sobie wszystko, tak jak mówiłem, będę to pokazywał, wszystkie świeże pajączki na końcu filmu, żeby kto chciał, tam będzie ciekawy, jak te wszystkie ptaszniki wyglądają po wylinkach, żeby mogli sobie zobaczyć, sprawdzić, porównać. Albo Pilosus, obydwa zaliczone. Wiem, że jeszcze jest jeden, może kiedyś go zdobędę. Na tą chwilę mam tylko, jak to się mówi, Nikaraguę i Hondurasa. I co? Przechodzimy do kolejnego pająka. Chciałbym Wam przedstawić moją samiczkę wagansa. Jest to samiczka z mojego rozmnożenia. Miałem jeden kokon wagansów. Wyszło 1200 coś sztuk z jednego kokonu. Wielki kokon, wielka samica, miała 8 dc i mam
bodajże 7 albo 8 samiczek zostawiłem sobie z tego kokonu. Reszta poszła do ludzi jako L1, 2, 3. Potem sprzedawałem samiczki, samce. Jest to pająk, uważam, że jeden z ładniejszych. Po wylince ma takie prawie czerwone włoski na odwłoku. Bardzo niedoceniany pająk wśród hodowców. Nie wiem dlaczego, czy dlatego, że tak dużo daje w kokonie, czy po prostu ludziom się nie podoba. Ja uważam, że jest to piękny pająk, który powinien być na każdej hodowli. Jest bardzo żarłoczny, lubi sobie kopać jakieś tam norki, kryjówki, no ale też lubi się postawić. Ale to nie jest takie coś, że trzeba się tego bać. Po prostu jak tam się przy nim grzebie za mocno pensetą przy kryjówce, czy chce się go tam szturchnąć, potrafi się postawić, ale to już zależy od, tak w cudzysłowie, od charakteru pająka. Generalnie one są spokojne, wolą się wyczesać, wolą uciec, niż tam zrobić krzywdę człowiekowi. Kiedyś jeszcze miałem, wtedy to była brachypelma, miałem brachypelmę angustum i brachypelmę subulsus, ale no, przed wylinką, jak one były takie wypłowiałe, prawie się niczym nie różniły. Musiałem mieć wszystkie 3 na stole, żeby sprawdzić, co to jest, czy to faktycznie to, czy tamto. No i postanowiłem, że tego angustum sprzedam i tą sabulusus też, ponieważ, no mówię, 3 identyczne prawie pająki, to też były tam moje początki. Ja na początku zbierałem wszystko, co się nazywało brachypelma z przodu, no ale jak one urosły i były prawie identyczne, oczywiście tam miały jakieś tam pomiędzy sobą inne szczegóły, ale no nie chciało mi się już bawić. Angustum też kiedyś kupiłem w Czechach jako brachypelmę angusta. Po jakimś czasie też ją sprzedałem. No i teraz Cerciopelma angustum, zmieniona nazwa, już nie jest brachypelmą. No ale tak jak mówię, zostawiłem sobie najładniejszego z tych 3 pająków, który powinien, tak jak powiedziałem, ma prawo i powinien być na każdej hodowli. Postaram się zrobić ujęcia, zdjęcia, jak on wylinieje. Te pajączki dawno już nie liniały, także podejrzewam, że lada moment któraś z tych samiczek będzie liniała i na pewno pokażę faktycznie, jak te kolory piękne wyglądają u tego pajączka. Trzymam ją jak inne brachypelmy. Staram się, żeby miała w jednym części terrarium sucho, tam gdzie ma kryjówkę, tam gdzie ma miskę z wodą, tak wylewam wodę naokoło, żeby taka była strefa wilgoci. Ale naprawdę pajączki są ruchliwe i w dzień, i wieczorem. Jak na brachypelmy często jedzą. W porównaniu oczywiście z brachypelmami. Teraz mamy Schroderi. Kiedyś to też była brachypelma. Ta jest samiczka z mojego rozmnożenia. Miałem 2 kokony. Jeden udany, drugi niestety samica kopała głębokie doły i akurat miałem taki ładny kamień w terrarium, takim ozdobnym terrarium i podkopała się, pod niego trzymała tam kokon, no i tak kopała, ten kamień był bardzo ciężki, no i w końcu ten kamień obsunął się i zgniótł kokon. Według mnie samica uciekła
w ostatniej chwili z życiem. Także no trudno, ale jeden kokon starczy. Mam kilkanaście samiczek. Jest to pająk na pewno, który lubi się postawić. To nie są Albopilosus, chociaż ja uważam, że Honduras jest bardzo łagodny, a Nicaragua mają jeszcze tam coś w genach z wolności i też potrafią się postawić. Jeżeli miałbym wybierać na pierwszego, na pewno bym wolał Hondurasa dla osób, które jeszcze nie są w temacie tak bardzo ogarnięte, a Nicaraguę zostawić sobie na później. Tak samo jest z Schroedery. Pajączek, który potrafi być grzeczny, do serca przyłóż, a na drugi dzień coś tam przy jakichś tam robotach sprzątających w terrarium potrafi pokazać ząbki. Ta samiczka też jest przed wylinką. Dawno też nie liniała, no ale chciałem, żeby to, jak to się mówi, wszystko było w jednym filmie. Jak wylinieje, też na pewno pokażę. W kokonie miałem 480 sztuk. Też nie trzymam ich w tych pojemnikach. Są to tylko na poczet filmu pojemniki. Wielkościowo mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że to jest to samo co Brachypelma emilia. Tej samej wielkości. Raz miałem trochę większą z samiczek, no ale to po prostu sobie tak trzymam dla siebie, że może kiedyś, jak będzie takie duże zapotrzebowanie, będę próbował to znowu rozmnażać, chociaż z samcami jest trudno, no ale jakbym szukał, bardzo chciał, to na pewno coś by się tam za granicą znalazło. Maluchy strasznie malutkie, trzeba było karmić je muszkami. No były, można powiedzieć, raz jeszcze mniejsze od takich Brachypelmy bomei czy Hamori. Bardzo malutkie. No ale uważam, że później one już potem normalnie jedzą i można powiedzieć, jak to przy Brachypelmach, że takim samym tempem rosną i na końcu wygląda coś takiego jak na załączonym obrazku. Tutaj mamy Verdezi. Tego pajączka nie rozmnożyłem. Mam 3 samiczki. Ta samiczka liniała w sierpniu tego roku. Wygląda tak jak widać. Ma też taki trójkąt. Jest też bardzo podobna do Brachypelmy emilii. Jest troszeczkę większa od niej. Mam taką samiczkę sporawą. Jest od mojej największej emilii trochę większa. Jak to rośnie, jeszcze nie wiem. Wszystkie są młode. Zobaczymy, jak to będzie, jak urośnie. Też takie moje hobby, że trzymam sobie takie właśnie szaraki, które kiedyś były Brachypelma. Po polsku można powiedzieć Brachypelmą. Ta jest jakaś nerwowa. Żeby na środku w kadrze była. Nie chcę. Co mogę o nich powiedzieć jeszcze? Trzymam w takich samych temperaturach, warunkach jak Brachypelmy. Tutaj nie ma jakiegoś szczególnego traktowania. Może pod względem tylko wilgotności mają troszeczkę bardziej wilgotno. Czy to dobrze, czy źle, nie mam pojęcia. Jakoś żyją, jedzą, rosną. I jak będzie wylinka, też na pewno dam znać, jak to będzie wszystko
ładnie, kolorowo wyglądało. Tutaj mamy Calenbergi, nazwaną na cześć odkrywcy. Osoba, która go odkryła, nazwała ją na cześć swojego przyjaciela, pana Calenberga. I ta osoba, pan Calenberg, kiedyś wspominałem w filmie, był u mnie w domu, był na hodowli. Jest to już starszy pan i byłem bardzo zestresowany, ponieważ bałem się, jak taka osoba, która się zna na pająkach, według mnie to jest top europejski. Wszystko było wysprzątane, ładnie wszystkie szyby pomyłem, no i usiadł i był w szoku, jak ma ładnie porobione. To tak trochę chwali post, no ale naprawdę byłem dumny z siebie, że mam wszystko ładnie porobione i pan Calenberg mnie pochwalił. Mam właśnie od niego 3 samiczki. Nie rozmnażałem tego. Wiem, że zdarzają się, że są takie różne odcienie teraz, że mogą być troszeczkę jaśniejsze i ciemniejsze, ale to po prostu wynika z wieku i z wielkości. One się troszeczkę różnią pomiędzy sobą, jeżeli są innej wielkości, innego wieku. Ja mam wszystkie samiczki na tą chwilę, 3 sztuki, jak to się mówi, w tych samych odcieniach, barwach. Czy będę rozmnażał? Raczej chyba nie, a może kiedyś. One są jeszcze młode, mają od 4 do 5 lat, tam jedna może troszeczkę starsza, no ale to na razie jest tylko tak, sobie trzymam, a może będzie, jak zapotrzebowanie będzie na te pająki, będzie susza, to spróbuję to rozmnożyć. No ale jakoś nie mam zapędu, żeby właśnie te wszystkie byłe szare braszki rozmnażać. Choć ostatnio zauważyłem, że jest popyt na wagansy, takie czysto gatunkowe. Może z wagansami kiedyś spróbuję. No zobaczymy. Na tą chwilę tylko kolorowe braszki. Próbuję jeszcze rozmnożyć oczywiście brachypelmę Smithy, no ale co roku samce nie chcą na dojrzałość wskoczyć. A inne kokony po prostu tak przy okazji, bo mam dorosłego samca, wrzucę. Będzie kokon, to będzie. Jak nie będzie, to nie będzie. Teraz Wam chciałbym przedstawić pająka, który prawdopodobnie nazywa się Costa Rica. Ja go kupiłem 7 lat temu od takiego dziadka w Niemczech na takiej małej giełdzie. Twierdził, że to jest całkiem co innego od tych, co do tej pory znamy, że nazywa się Costa Rica. Ja go trzymam, jeszcze nikt z moich znajomych nie potwierdził tego. Może ktoś z Was ogląda ten film i będzie w stanie mi podpowiedzieć, czy faktycznie ten pajączek nazywa się Costa Rica. Jest to pająk, który jest bardzo rzadki w hodowlach. Kiedyś bardzo często można było go zobaczyć, no wiadomo, to były już inne czasy, teraz coraz bardziej tylko jest Honduras, Nikaragua, ale z tego, co mówiono mi, kiedyś właśnie najwięcej na hodowlach u prywatnych osób właśnie było takich pajączków. Tylko ja mówię od razu, nie wiem na 100%, czy to jest to. Po prostu podobał mi się, włochaty, taki kudłaty. Kupiłem sobie go, no i ta samiczka cały czas jest u mnie. I jak ktoś potwierdzi to, że jest to faktycznie Costa Rica,
będę mógł oficjalnie powiedzieć, że na hodowli mam troszeczkę innego albopilozus. Jestem ciekawy Twojej opinii. Który z tych wszystkich pająków podobał Ci się najbardziej? Przechodzimy do konkursu. W konkursie wzięło bardzo mało osób, nie wiem dlaczego. Prawidłowa odpowiedź była to 40 sztuk. Wiele osób pomyliło się, nie wzięło pod uwagę tych 3 ostatnich pajączków w kliszówkach, które są w konkursie, ale większość odpowiedzi była prawidłowa. Pytanie brzmiało, ile pająków zostało w tym filmie pokazanych, i przechodzimy do losowania. Przechodzimy do konkursu. W konkursie wzięło udział bardzo mało osób, może dlatego, że komentarze mogli dodawać tylko osoby z subem, i tutaj przygotowałem kliszówki. W kliszówkach znajduje się karteczka z nazwą kanału czy właściciela kanału, który poprawnie odpowiedział. I teraz została odblokowana proszę bardzo, są tu wszystkie osoby, które poprawnie odgadły, czyli to było 40 pająków, dokładnie 40 pająków, które były pokazane w tym filmie. No i co? Zaczynamy losowanie. Blokada maszyny została zwolniona i mieszamy. Dobra. I teraz poprosimy moją wodziankę, żeby wybrała jedną kliszówkę. Proszę bardzo. Jest. Dobra. I tada! Trzy brachypelmy. Brachypelma Bomei zdobywa Cinek Chanel. Gratulacje. Gratuluję zwycięzcy. Mam nadzieję, że konkurs Wam się podobał. Nie został przeze mnie wymyślony, ale uważam, że coś takiego, jakiś taki prezent ode mnie dla jednej osoby na święta jest takim miłym, sympatycznym prezencikiem. Moi drodzy, bardzo chciałbym poznać liczbę osób, które oglądają moje filmy do końca, i bardzo bym prosił te osoby, które właśnie są w tym momencie filmu, aby napisały mi komentarz Braszka. Chciałbym wiedzieć, jak to się w ogóle przedstawia, ile osób ogląda do końca. Wiem, ile osób ogląda do połowy, sam początek, a do końca jakoś tak nie ogarniam do końca. I chciałbym, abyście byli uprzejmi, zostawić komentarz Braszka. Wtedy będę wiedział dokładną ilość osób, które oglądają mnie do końca. Z góry bardzo dziękuję i zapraszam do komentarzy, pisania tylko Braszka, nic więcej nie trzeba. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.